Dobry, witajcie w globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym odcinku handel europejski utrzymuje nadwyżkę. Syria zapomniany kryzys. 5 milionów uchodźców u bram Europy. Chiny testują wokół Tajwanu zdolność przejęcia władzy. Indie odnotowują wspaniały rozkwit. Rosja grozi Unii pełnym odwetem w związku z planem konfiskaty aktywów, a na koniec afera biletowa w USA. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w sobotni poranek, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy w globalnym cepie, czyli ekonomicznym przeglądzie, gdzie zaglądamy w różne części świata i próbujemy poznać szerszy kontekst niektórych wydarzeń. Tak, no dzisiaj odwiedzimy oprócz Europy Azję. Dużo będzie, właśnie często jest dużo na temat Azji. Będą tematy też chińskie. Już teraz możemy zaprosić na niedzielny chiński CEP, gdzie troszeczkę szerzej omówimy nawet te dzisiejsze tematy. Natomiast duże podziękowania dla osób, które nas wspierają, subskrybują. Pamiętajcie, 40 000. Staramy się, żeby Tyle brakuje. Już malutko i jeżeli chcecie zrobić ten mały kroczek z nami, kliknijcie subskrybuj. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, istnieje możliwość na Patronite. Przypominam, że sporo też tych subskrypcji wygasa, więc to trzeba ręcznie odnawiać. Spójrzcie też, czy wasza nie wygasła. A my potrafimy się odwdzięczyć i w ramach wdzięczności przygotowaliśmy dla was dzisiaj wieczorem dwa programy. Pierwszy zaczynamy. Wacław wraca, ale wraca o 20, bo o 22 to połowa z was poszła spać. I nie dotrwała. Walczyła, ale część się poddała, dlatego zdecydowaliśmy, że tutaj przed głównym daniem, czyli ja, Ruski, Wacław, negocjowaliśmy z Wacławem, że jeszcze za mało, jest rozpoznawalny. No i tutaj I będzie naszym supportem po prostu. Będzie takim supportem. Dosyć ciekawy odcinek wyszedł. Jeżeli ktoś szuka pracy, to myślę, że w sam raz. Jeżeli ktoś chce zmienić swoje życie, pracy, to też w sam raz. Jeżeli chcecie zmienić swoje życie, to zajrzyjcie, tego się nie da odsłuchać chyba, bo dużo będziemy mówić, tam wizualnie może trochę mniej, ale główne danie, słuchajcie, 20:30 wyszedł odcinek, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, moskiewski king size, przeznaczony to nie jest dla dzieci, pomimo że to tak bajkowo wygląda. Będzie dużo o Rosji, będzie o wartościach rosyjskich w krainie rosyjskiego absurdu. Dużo ciekawych rzeczy, dużo nowości, z którymi jeszcze się na pewno w mediach głównego nurtu nie spotkaliście. Pokopiemy głębiej. Będzie głęboko kąpane pod tym rosyjskim mirem. Kopane, jak usłyszeliście, tak dobrze. Tak. Dobrze, no to przejdźmy w takim razie. Bo za moment nam się Ruski włączy i będzie mało mało poważnie, a tutaj ludzie czekają na ważne informacje. Zaczynamy, słuchajcie, informacjami z Europy, bo mamy dane Eurostatu, jeżeli chodzi o handel europejski, Unię Europejską. Mamy też dane z Niemiec i powiemy, jak to się przedstawia. Jeżeli chodzi mamy dane za marzec, za pierwszy kwartał. Według danych Eurostatu mamy nadwyżkę handlową w strefie euro i w marcu ona wyniosła 24 miliardy euro i to się powiększa, bo w zeszłym roku tutaj mieliśmy 19 miliardów euro i tutaj jeżeli popatrzymy na szczegółowe dane, no to już tak dobrze to nie wygląda, ponieważ roczny eksport spadł o 9% do 245 miliardów, ale również spadł import
No i tutaj dzięki temu, że ten import trochę szybciej spada, no to trochę lepiej z tą nadwyżką, bo import spadł o 12% do 221 miliardów. Tutaj mamy też rozbicie na poszczególne elementy, tak, jeżeli chodzi o produkty chemiczne, maszyny, urządzenia, napoje, żywność i tak dalej. Natomiast jeżeli popatrzymy na kwartał, no i popatrzymy sobie na tutaj styczeń, marzec 2023, to rok temu mieliśmy, słuchajcie, deficyt, tak, prawie 9 miliardów euro. Potem zaczęło to się powoli odwracać, z czego ten deficyt wynikał w dużej mierze, no to wielokrotnie mówiliśmy, ceny energii. Ceny energii, jeżeli chodzi o zeszły rok, pierwszy kwartał, no nie przedstawiały się dla Europy zbyt dobrze, natomiast potem wszystko się zmieniło i teraz wygląda to o wiele lepiej. Jeżeli chodzi o styczeń, marzec, no to jeżeli chodzi o tutaj o dynamikę, no to widzimy takie, można powiedzieć, powolne ożywienie, no ale bardzo powolne. Tutaj widzimy, że zmniejszyły się co prawda te obroty handlowe i tu mamy spadek o 8%, jeżeli chodzi o kwartał, 650 miliardów, natomiast znowuż widzimy, że jeżeli podzielimy sobie to na eksport i import, no to eksport mamy spadek o tutaj 9,5 miliarda euro, import spadek o więcej i tutaj mamy minus 12%. I tutaj na uwagę, oczywiście oprócz tej energii, no to należy zwrócić ten handel z Chinami, ponieważ handel z Chinami spadł o 3,6%, jeżeli chodzi o dostawy do Chin, ale również import spadł. Tutaj wielu mówiono, że jeżeli chodzi o ten kanał sueski, to Europa straci. My mówiliśmy, że bardziej Chiny stracą. No i my będziemy jutro w cepie chińskim o tym mówić, bo wydaje się, że faktycznie potwierdzają się te prognozy. Chiński eksport, jeżeli chodzi o Europę, kurczy się, marżowość też się kurczy, pojawiają się pewne zagrożenia i o tym troszeczkę więcej w chińskim cepie z Łukaszem. Natomiast też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o czerwiec, bo z tymi Chinami, no Chiny mają pewne problemy, jeżeli chodzi o te cła. Są te cła amerykańskie, tutaj zobaczymy w czerwcu, jakie cła ogłosi Unia Europejska, szczególnie jeżeli chodzi o samochody elektryczne. I będziemy sobie to omawiać jutro z Łukaszem, natomiast teraz przejdźmy troszeczkę do Niemiec, bo niemiecka gospodarka wychodzi chyba z recesji. Dlaczego tak mówię powoli? No dlatego, że mamy wzrost 0,2, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, tak podał Urząd Statystyczny, natomiast no, po spadku produktu krajowego brutto pod koniec 2023, no mamy dodatni, no jakby nie patrzeć jest dodatni, co prawda to takie granica błędu statystycznego trochę, ale jest. Tutaj na uwagę możemy wskazać, że mamy spadającą inflację, ale pomimo spadającej inflacji problemy z konsumpcją. My o tym mówiliśmy z Olą wczoraj. No ta konsumpcja no, nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Nie odbiła się i spadła niestety w stosunku do czwartego kwartału zeszłego roku o 0,4. I co gorsza, spadają też, albo może to normalne, bo też mówiliśmy z Olą, ja nie rozumiem polityki gospodarczej kanclerza Scholza, szczerze powiedziawszy, bo mamy też wydatki rządowe, spadają, oni chcą robić jeszcze większe cięcia, żeby jeszcze gorsza była konsumpcja rządowa i ja tego nie ogarniam, szczerze powiedziawszy. Dla Niemiec to jest fatalny rząd, jeżeli chodzi o gospodarkę. I jakby nie niemieckie przedsiębiorstwa i ta poprawa w tej energii, to by było jeszcze gorzej.
Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, popatrzymy sobie na szczegóły, no to mamy, wydaje się, taki dobry prognostyk, czyli te inwestycje w budownictwie 2,7, to myślę, że istotne, to budownictwo zawsze troszeczkę wyprzedza pozostałe branże, a więc warto na to spojrzeć. Jeżeli popatrzymy znowuż na inwestycje w maszyny, urządzenia, spadek 0,2, więc natomiast myślę, że to budownictwo pozytywnie. Jeżeli chodzi, i o tym też mówiliśmy z Olą wczoraj, poprawia się handel zagraniczny, ale znowuż bardzo tak powoli. Tak? Wydaje się, że wbrew rządowi, który w mojej opinii robi wszystko, żeby było źle, pozytywny tutaj mamy informacje, jeżeli chodzi o eksport, który za pierwszy kwartał wzrósł o 1%, jeżeli porównujemy do poprzedniego kwartału. Jest lepiej, natomiast bardzo, bardzo powoli to lepiej i to może się w którymś, znaczy może się zachwiać, tak, pod wpływem jakichś czynników zewnętrznych. Ja mam do Ciebie pytanie, bo już chciałem, zanim powiedziałeś o Niemczech, ale w sumie rozwinąłeś to i to pytanie mi się pogłębia. A nie jest tak, że Europejczycy najpierw mieli tą pandemię, teraz mają wojnę i po prostu boją się wydawać pieniądze, mają takie, tego nie potrzebuję, to może zaczekać, wiesz, że jest takie, że świat sprzed 2019 czy 2020 roku odszedł i teraz ludzie nauczeni tym, że mogą następować po sobie różne ciężkie czasy, troszeczkę bardziej oglądają każdą złotówkę, każde euro, zanim ją wydadzą. Bo mnie się wydaje osobiście, że byłem bardziej rozrzutny te 5 lat temu, no ale może się zestarzałem i może już, wiesz, nie mam takich odpałowych pomysłów, a może to jest trend taki w społeczeństwie większy. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, może wy też tak macie, albo macie na odwrót, może jakaś tendencja się z tego, trend wyłoni. Wiesz co, no pewnie masz rację, w jakiejś tam części, tak? Natomiast no, tu trzeba by też popatrzeć na każdy kraj z osobna, bo jeżeli popatrzymy już na Polskę, no to znowuż jest lepiej, tak? A my powinniśmy być jeszcze bardziej chyba tak ostrożni jako kraj przyfrontowy. Pojawiają się cały czas w Niemczech te problemy strukturalne. Ale u nas może jako kraj przyfrontowy my jesteśmy napędzeni, nie wiem, zakupami zbrojennymi, jakieś takie... Nie, no mówimy o konsumpcji takiej detalicznej, okay, na przykład sprzedaż. Broń kupujemy, to każdy ma teraz wiadro granatów w przedpokoju. Nie, no okej, dobra, jeżeli... Wiesz, jak gdyby nie chcę porównywać, bo to są zupełnie inne gospodarki, inne... Nie, no bo tak całościowo Europa, jak ją zebrać do kupy, to co powiedziałeś, no to... ma dodatni bilans, ale ze względu na to, że eksport spadł, ale import spadł jeszcze bardziej, tak? Tak. Więc tutaj trochę... Tu się tak zastanawiam całościowo jako Europa, nie? Czy to po prostu nie jest zmiana jakiegoś mentalu na całym kontynencie? Na pewno mamy, wiesz, były te zmiany związane z tą energią, tak? To się na pewno negatywnie odbiło, tutaj nie ma co się oszukiwać. Natomiast, no to znowuż wchodzimy w ten pewien pomysł. Moim zdaniem Niemcy nie mają pomysłu na siebie i nie mają pomysłu na Europę, tak? Unia Europejska nie ma pomysłu na siebie i to jest ten główny, moim zdaniem, hamulcowy. To znaczy pomysł jakiś teoretycznie był, dusić konsumpcję, nie? Było takie, że ludzie... A tu trzeba pobudzać konsumpcję, żeby... No ale chcą dusić, no to wiesz, no, mówisz, nie mają pomysłu, mają, ale zły, albo może dobry w dużej perspektywie. No i teraz wiesz, masz tak, że południe Europy trochę lepiej sobie o dziwo radzi, co mogłoby być paradoksalne, tak, niż na przykład te Niemcy. Zobaczymy w dłuższej perspektywie, tak jak mówię, problem jest taki, też wiesz, mamy decoupling, no widać, dużo dowiemy się, jeżeli chodzi o te cła na samochody elektryczne.
Bo Niemcy są w takiej, mają rozdwojenie osobowości za tego kanclerza szczególnie, bo tak, z jednej strony główną tą konkurencją dla niemieckiego rynku są produkty chińskie. I wydawałoby się, że Niemcy powinny robić wszystko, żeby ograniczać ten napływ tych produktów. Natomiast ponieważ są powiązania takie korporacyjne, czyli firmy niemieckie sprzedają do Chin i to jest dosyć duży udział, no to boją się retorsji chińskich wobec własnych producentów i nie chcą ograniczać tego importu z Chin. Ale jest jeszcze drugi temat, że chce się odejść od aut spalinowych i sobie dano bardzo ambitny termin, więc bez tych chińskich samochodów europejskie to nie firmy nie dadzą rady przejść na ten. Oczywiście i to Chińczycy właśnie więc to... tu masz, wiesz, tak. Też w tą stronę, że... Tak, znaczy w ogóle wiesz, tu... Ja swego czasu już wielokrotnie mówiłem, współpracowałem z instytucjami tymi europejskimi i wiem od wewnątrz, jak to się odbywa. To jest po prostu, ci ludzie są oderwani w ogóle, oni żyją w takim matriksie. Tak jak w Rosji żyją tam w tym matriksie, ci urzędnicy, powiedzmy, instytucji europejskich żyją też w matriksie. Dla nich to w ogóle jest coś takiego jak instytucje europejskie, w ogóle nie ma krajów i w ogóle w jakimś takim oderwaniu żyją i trochę to wszystko tak wygląda. My tworzymy jakieś plany, które nie mają się jak do realiów i potem trzeba to wdrażać i kraje muszą to wdrażać, różnego rodzaju te pomysły. Czyli jest dyrektywa. To jest źle po prostu przygotowane. Wszystko jest, no i potem się mówi, nie no, dyrektywa była świetna, no po prostu źle zostało to zaimplementowane, nie? Dyrektywa jest, kraje z Europy nie dadzą rady jej wprowadzić, ale no Chińczycy wpadli na my to zrobimy. My wam pomożemy, tak? Dostarczymy tą odpowiednią ilość chińskich aut. No i oczywiście, żeby na przykład różnego rodzaju te klimatyczne rzeczy zrobić, no to tutaj trzeba, znaczy no nie ma wyboru, tak? No tylko jest pytanie, co jak gdyby, no bo to trochę inaczej miało być. To znaczy miało być tak, że dyrektywa jest wprowadzona, Niemcy na spokojnie sobie te samochody klepią. Tak, i to jeszcze to miało dać impuls taki rozwojowy dla przemysłu motoryzacyjnego. A to na odwrót kosi cały biznes. Tak, dla firm, które produkują wiatraki i tak dalej, i tak dalej. No, a wiemy, jak to teraz wygląda, tak? I pozbywamy się ciężkiego przemysłu, no były te różne, tak, no bo on jest tutaj bardzo duży ślad węglowy i tak dalej, wyrzucamy tak, tylko zielony wodór, my o tym dużo z Olą mówiliśmy na temat tego zielonego wodoru. Tu chodzi, ja cały czas powtarzam, że mamy problem, bo tu często ludzie mówią, jak cokolwiek się powie złego, że nie można, bo tu chodzi o to, że ten plan jest do dupy po prostu. Tu nie chodzi o to, że na przykład ja czy ktoś jest przeciwny, jeżeli my to omawiamy, tym negujemy zmiany klimatyczne lub uważamy, że nie trzeba nic robić. Uważamy, że trzeba, tylko ten plan europejski jest po prostu fatalnie przygotowany, tak? I począwszy od celów, skończywszy na różnego rodzaju tej implementacji, wybieraniu tych pośrednich, odchodzeniu od energii jądrowej w Niemczech. No wiele jest takich elementów, w których po prostu są popełniane błędy i co gorsza, oprócz tego, że nie zyskujemy poprawy tego klimatu, bo moim zdaniem ja nie widzę, a widzę że coraz jest gorzej i oczywiście wszyscy ekoentuzjaści mówią, no bo za mało Europa robi, no ale to jest wspólna planeta i jeżeli temperatura wody w Tajlandii się podnosi do 33 stopni, no to, że my przejdziemy do 2030 któregoś na jakiś sobie cel, no to zasadniczo nie zmienia. No tu musi być współpraca wielu tak naprawdę krajów inaczej to wypracowane, a nie, że my sobie coś tam wymyślamy ambitnie. To jest jakiś, ja nie wiem, tak, no to jest zupełnie jakieś oderwanie, jakiś matrix. Ja się cały czas zawsze o to bulwersuję, bo to powoduje, że ta konkurencyjność tego przemysłu i tych gospodarek europejskich siada.
I z tym jest problem tak naprawdę już od już nie kilkunastu lat, tak? No widzimy, że To ja mam do ciebie czarne pytanie. chmury przed Niemcami, czarne chmury, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I no są oczywiście dziedziny, gdzie cały czas jest do przodu, ale no jak się porównujemy na przykład z takim ASEANem, no to gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi o taką tą dynamikę, konkurencyjność, innowacyjność, no cokolwiek, tak? Może właśnie jest cel taki, że nie potrzebujemy tego. Tak no będziemy, wiesz, za moment skansenem, tak, i po prostu nie będziemy się liczyć i w ogóle dla klimatu też nie będziemy się liczyć, tak? Nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo znaczy patrząc oczywiście jeszcze jak pracują te instytucje, no to chodzi o to, żeby dostawać co miesiąc i się wykazywać i dostawać kolejną pensję, tak, bo to tak najczęściej wygląda. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, bo mamy do wprowadzenia samochody elektryczne. Chińczycy mówią, dobra, damy te samochody elektryczne i w cenie aut spalinowych Europa niżej sobie, nawet może nawet niżej, Europa mówi okej, ale zaraz, to myśmy mieli dać te samochody elektryczne, no tak. to cła teraz 30%. No, to jak nie 50. Jak nie 50, to teraz ja się zastanawiam, jak zareagują wszystkie te organizacje środowiskowe, że co, Europa zła opóźnia to. No teraz. wiesz, one też mogą teraz tak różnych właściwie kierunków pobierać, tak, no bo tutaj wystarczy taką jedną organizację, drugą i będą krzyczeć, że na samochody elektryczne nie mogą być cła, no bo tutaj no jak dbamy o przejście, albo nie dbamy, nie? No albo tak, albo nie. No, tu troszeczkę Chińczycy zagrali mistrzowskim zagraniem, stawiając bardzo intensywnie na rozwój tych elektryków i przygotowując się do zalania Europy. No bo teraz Unia jak wprowadzi cła, no to co, wprowadzi, to co z tymi wszystkimi partiami zielonymi, nazwijmy to? I ja też nie jestem, wiesz co, do końca przekonany o tych zielonych, tak, no bo wytworzenie tego samochodu też ma ślad węglowy, tak, no to nie jest wszystko takie też moim zdaniem proste. Przecież Chiny nie stosują zielonej stali, zielonego wodoru i nie wiadomo czego, po prostu, żeby wytworzyć czy te panele, czy jakieś inne rzeczy, tak, no więc pytanie jest, czy wiesz, czy teraz na przykład to jest trochę takie filozoficzne, sobie bardziej nie szkodzimy, bo chcemy w przyszłości przejść na zieloną energię, to teraz musimy bardziej szkodzić, bo przecież musimy wytworzyć te panele, bo musimy wytworzyć te akumulatory, bo musimy i tak dalej, no a przecież to jest dosyć duży koszt też, tak. Dobra, zostawmy ten problem, bo on jest... No to jest taki, wiesz, no już tak wchodzimy, natomiast no nie można tworzyć planów, które są nierealistyczne, bo to jest bez sensu, no. Jest chyba w zarządzaniu, plan musi być smartny, tak, że tam... Musi być, tak. Tak, to odsyłam, jak ktoś chce sobie poczytać, bo ja już nie pamiętam, co oznaczały te literki, za dawno już w korpo nie pracuję. A teraz przejdźmy do kolejnego problemu. Żeby nie było, Syria, zapomniany kryzys, 5 milionów uchodźców wciąż u bram Europy. Unia Europejska zwoła w przyszłym tygodniu darczyńców, aby utrzymać Syrię w światowej agendzie, jednak w miarę wzrostu społecznego ciężaru uchodźców Unia Europejska jest podzielona i nie jest w stanie znaleźć rozwiązań, aby ten problem rozwiązać. Syria stała się zapomnianym kryzysem, którego nikt za bardzo nie chce przypominać w obliczu kolejnych konfliktów, jakie mamy. Ukraina czy zamieszanie na Bliskim Wschodzie. Ponad 5 milionów uchodźców z Syrii wciąż znajduje się w Libanie i Turcji, a także kolejne miliony przesiedleńców wewnętrznych. I wszyscy ci ludzie nie mają za wiele szans na powrót do domu. To jest wciąż bomba, która tyka, ona gdzieś jest schowana w tym momencie do szafy czy pod dywan, ale temat nie jest rozwiązany. Fundusze na ich wsparcie się kończą, podobnie jak Światowy Program Żywnościowy,
gdzie ogranicza się pomoc dla tych ludzi. Wychodzą na jaw trudności w przyjmowaniu uchodźców, zwłaszcza w Libanie, gdzie sytuacja gospodarcza jest niebezpieczna, a wezwanie do odesłania Syryjczyków do domu jest jedną z rzeczy, które jednoczą wszystkie społeczności bez względu na sympatie polityczne. Nie mamy żadnych dźwigni politycznych, ponieważ nigdy nie wznowiliśmy stosunków z reżimem Asada i nic nie wskazuje na to, że ktokolwiek naprawdę to zrobi. Tak powiedział jeden z europejskich wysłanników do Syrii. Nawet gdybyśmy to zrobili, dlaczego Syria miałaby oferować marchewki krajom, które były wobec niej wrogie? No i najważniejszy problem, jak wysłać ludzi w ręce Asada, którzy przed nim uciekali tak naprawdę. Główni ministrowie europejscy i arabscy wraz z kluczowymi organizacjami międzynarodowymi spotykają się w przyszły poniedziałek na 8. konferencji dotyczącej Syrii, to już 8 lat, ale poza niejasnymi obietnicami i zobowiązaniami finansowymi raczej nic się nie zmieni. Rozmowy odbędą się tuż przed wyborami europejskimi, które będą 6-9 czerwca. No i w trakcie wyborów migracja stanowi kwestię dzielącą dla wszystkich praktycznie 27 członków bloku. Bardzo się kraje spierają o te kwestie. No a biorąc pod uwagę, że partie prawicowe i populistyczne mają już dobre wyniki, no raczej apetyt na zwiększenie przyjmowania uchodźców jest niewielki. Sama konferencja też uległa zmianie w stosunku do tego, co było 8 lat temu. Poziom uczestnictwa został obniżony. Podmioty takie jak Rosja, kluczowy aktor wspierający Asada, nie są już zapraszane po inwazji na Ukrainę. Globalna sytuacja geopolityczna i spadek intensywności konfliktu sprawiają, że on wypadł poza radar wszystkich mediów. Państwa arabskie z Zatoki Perskiej, które kiedyś wniosły w znaczny wkład finansowy, wydają się teraz w ogóle niezainteresowane. No i co sądzisz o tym, Paweł? To są miliony ludzi i wiesz, oni są trzymani za pieniądze, te pieniądze się kończą. No wiesz co, takich problemów cały czas będzie przybywać. No tutaj znowuż tak. I też nie ma rozwiązania znowu, nie? No i znowuż nie mamy, znaczy to jest kolejny problem, w którym wydaje się, że przyjęte rozwiązania są złe. A my nie możemy sugerować dobrych, bo nie znamy dobrych. Wiesz co, no możemy, no ale to jest, wiesz, program też publicystyczny, co 5 minut będziemy mówili, jakie ma rozwiązanie, jak polityka migracyjna ma być Unii Europejskiej. Ta, która jest zła, bo nie pomaga tym ludziom, bo są w obozach zamknięci. A jak gdyby powoduje kolejne napięcia, kolejne problemy, tak? No tutaj być może nie ma dobrego rozwiązania, natomiast no wydaje się, że to, które przyjęliśmy, to trochę tak jak czasami z tym kompromisem, tak? Nie? Mhm. Nikt nie jest zadowolony i każdy na tym przegrywa i może warto by było zrobić jakieś inne rozwiązanie, w której być może ktoś by był bardziej, że tak powiem, poszkodowany, natomiast no taki, że coś pomagamy, ale nie do końca pomagamy, ale ich trzymamy, ale to, ale tamto. Kasa się kończy już. Może spowodować właśnie długofalowo gorsze. To są trudne tematy, no bo tutaj mówimy często, wiesz, o życiu, zdrowiu wielu ludzi, tak? No to są takie często bardzo Słuchaj, wspominaliśmy wybory, o obozach dla migrantów z Afryki w Albanii. Tak, no. A co z Syryjczykami, jak ich jest tam ponad 5 milionów? No właśnie, nie? Gdzie oni? No przecież w Albanii się nie zmieszczą wszyscy, no to jest też, to jest tam jakiś taki ułamek, jakaś propozycja rozwiązania, no która nie wiadomo czy wypadnie. I teraz jest pytanie znowu, czy Unia Europejska ma rozwiązywać wszystkie problemy świata, tak? Mamy kraje, bo wiesz, to tak, będziemy rozwiązywać problemy klimatu na świecie, tak?
A inni może rozwiążą, może nie podpiszą protokołów z Kioto, nie zrobią tego. Będziemy rozwiązywać problemy Syrii, pomimo że mamy kraje arabskie, które jakoś nie palą się do tego, żeby przyjmować. Przyjmują, tak, bo to nie jest też tak, że zupełnie nie przyjmują, natomiast być może warto tu jakieś wspólne rozwiązanie zastosować, bo jak widać, tak, że Unia Europejska nie zbawi świata, jeżeli chodzi o różnego rodzaju problemy, tak? A to są duże problemy, tak? Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to są ważne rzeczy. Jeżeli chodzi o migrację i z Afryki, no bo to będzie przez następne lata, więc może jednak warto zrobić jakieś szersze porozumienie, tak? Jeżeli chodzi o te kraje, a nie troszeczkę każdy sobie, tak? I jak sypniemy kasą, no to mamy zamieciony problem pod dywan, no bo tu to jest taki trochę okup. Nie? Tak. No. To jakieś macie pieniądze, trzymajcie z dala. No ja wiem, że oczywiście tak łatwo się mówi, no bo mamy znowuż tak urzędników, co oni mogą, każdy mówi, co ja mogę i tak dalej, natomiast no tu bez jakiegoś takiego szerszego rozwiązania trudno sobie wyobrazić, że to zostanie rozwiązane, no i bez lub jakiejś zmiany w tych krajach, tak, czyli wiesz... Ale to też ważne, żeby powiedzieć, że Unia Europejska nie ma własnych pieniędzy, że to jest z podatków, czyli ja płacę podatek tak, no to za to, że jakiś psychol w Syrii robi sobie Nie, no za to akurat nie płacisz, tak? Tylko no ale dobra, no ale później... No za to nie płacisz, tak? No, chyba, że ty płacisz, tak? Jakieś tam datki mu wysyłasz, to ja nie wiem. Nie, no żeby było... Nie, chodziło mi, że konkluzja. I przyjeżdżają tu ludzie, no i dlaczego Europa? Dlaczego nie Kanada? Dlaczego nie Brazylia? Dlaczego nie Chiny? No bo oni przyjeżdżają do, Europy, więc gdzieś na końcu jest to jakiś tam nasz problem, natomiast no trzeba szukać rozwiązywania tych problemów moim zdaniem szerzej, współpracować z tymi krajami arabskimi, jeżeli chodzi o Sahel, współpracować z Amerykanami, no i tu znowu kłaniają się te instytucje światowe, które są też niewydolne, no wiele, jak to na świecie, wiele problemów, tak, natomiast wydaje mi się, że Unia Europejska nie zbawi świata i tutaj adresowanie wszystkich problemów trochę... No bo tak naprawdę wygląda to tak, że jaki by się problem globalnie nie pojawił, no to Europa. Tak, my mamy pomysł. I my to, może ale też wiesz, uchodźcy, no to też do Europy. Tak, to może czasami lepiej jest siedzieć cicho, tak, i wiesz, i się nie odzywać, nie robić żadnych tam pomocy i pomysłów, i robić tak jak niektóre kraje, czyli przeczekać, nie? No więc czasami mógłby być to lepsze rozwiązanie, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, tak? No bo tak jak mówię, nie zbawimy i nie rozwiążemy wszystkich problemów świata. No niestety. Szczególnie, że jak będziemy coraz biedniejsi, to będzie coraz trudniej. A na razie nie wygląda, żeby Europa się mocno bogaciła, tak? Czyli jesteśmy w takiej stagnacji, można powiedzieć, gospodarczej. Jeżeli się uwzględni inflację, to my się nie bogacimy się jako społeczeństwa. Nadal oczywiście dla takiego Syryjczyka, czy nawet uchodźcy ekonomicznego z Egiptu, no to my jesteśmy, tak wiesz, no to nawet z tego socjalu to można żyć do końca życia, nie? Który się dostaje przykładowo w jakimś tam kraju europejskim, nie? Ale no jeżeli się Europa nie będzie bogacić, to będzie biednieć. Może to jest rozwiązanie. Chyba, że to jest rozwiązanie, że mamy wszyscy biednieć, tak, żeby... Tak. Nie, no może to jest rozwiązanie, że socjale ograniczyć do absolutnie minimum. No wtedy przyjeżdżający ludzie bardziej rozsądne, tak, no ale to są wyborcy, wiesz, no i tutaj wchodzimy w różnego rodzaju, w demokrację, nie? Nie, dobra, kończymy, bo zaraz wyjdzie, że demokracja, że trzeba jest zła, tak? Nie? I trzeba i że chwalimy Putina, tak, czy coś, nie. Oczywiście, że nie, natomiast to są problemy, tak jak mówię, no, których wszystkich nie rozwiążemy. Powinniśmy mieć jakiś bardziej taki ścisły pomysł, a nie próbować rozwiązywać każdy problem, tak? Nie wiem, dzieje się coś w Palestynie, Europa już ma pomysł, już będziemy rozwiązywać, tak? No dobrze, to zostawmy Europę, przejdźmy może do Chin i Tajwanu, bo tam też problemy. Jeżeli chodzi o Chiny i Tajwan, my będziemy jutro więcej na ten temat mówić, natomiast no, trzeba powiedzieć, że no, mamy dosyć duże manewry od czwartku, czwartek, piątek, tak zwane gry wojenne wokół Tajwanu, podczas których chińska armia
sprawdzała zdolność do przejęcia wyspy, przejęcia władzy i kontrolowania kluczowych wysepek oraz tej głównej wyspy. Dwudniowe ćwiczenia odbyły się w cieśninie tajwańskiej. Wokół tutaj wysp i samego Tajwanu, który właśnie tych wysp, który jest kontrolowany przez Tajwan, w pobliżu głównie chińskiego wybrzeża, według tajwańskich źródeł obejmowały pozorowane bombardowania obcych statków. Rozpoczęły się 3 dni po objęciu urzędu przez nowego prezydenta Tajwanu. No i tutaj ze strony oczywiście Tajwanu było potępienie działań Chin, a Chiny przestrzegają Tajwan, że nie jest niezależnym państwem i że są częścią Chin. Uważają tutaj nowego prezydenta jako separatystę, krytykują tutaj jego przemówienie, które się odbyło, wysyłają jawne, niejawne groźby. I tutaj te ćwiczenia, które się odbywały, były pod nazwą Wspólny Miecz 2024. Miały przetestować zdolność do wspólnego przejęcia władzy, przeprowadzania wspólnych ataków i zajmowania kluczowych obszarów. Tutaj, jeżeli chodzi o stronę tajwańską, to strona tajwańska potwierdziła, że kilka chińskich bombowców przeprowadziło pozorowane ataki na wschodnich krańcach kanału Bashi, który oddziela Tajwan od Filipin, ćwicząc całkowite przejęcie i kontrolę nad obszarami na zachód od pierwszego łańcucha wysp. Pierwszy łańcuch wysp oznacza obszar biegnący od Japonii przez Tajwan, Filipiny i dalej do Borneo, obejmujące Morze Przybrzeżne Chin. Chińska Straż Przybrzeżna podała w krótkim oświadczeniu, że przeprowadziła w piątek ćwiczenia organów ścigania na wodach na wschód od Tajwanu, koncentrując się na szkoleniu w zakresie weryfikacji, identyfikacji, ostrzegania, odpychania. No i tutaj Chiny grożą tak zwaną świętą bronią, która ma zniszczyć, słuchajcie, tajwańskie miasta, natomiast z drugiej strony Tajwan pokazuje zdjęcia F-16 uzbrojonych w aktywne rakiety, które patrolują niebo, a więc widzimy zaostrzenie tutaj relacji po wyborze, z czego należało się oczywiście spodziewać, po wyborze nowego prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o sam Tajwan, to Tajwan dosyć chyba już się tak przyzwyczaił, to trochę tak jak w Polsce przyzwyczailiśmy się do konfliktu na Ukrainie i nie robi to chyba takiego wrażenia jak jeszcze powiedzmy rok czy 2 lata temu. Podobnie w Tajwanie życie toczy się normalnie, nikt tymi manewrami chińskimi za mocno się nie przejmuje, łącznie z tym, że odbywają się protesty przeciwko zmianie, jeżeli chodzi o elementy związane z parlamentem tajwańskim. I o tym jutro troszeczkę więcej opowiemy w cepie chińskim. A ja mam wrażenie, że jeżeli Tajwańczycy powinni się martwić, to w momencie, gdy Chińczycy nie będą ogłaszali takich manewrów. Nie, wiesz co, nie zgodzę się, wiesz, takie manewry, zawsze wiesz, jak masz manewry... Ale to jest takie, wiesz, taki straszak, wiesz, my tu popływamy... Wiesz co, pewnie jeżeli by wybuchł konflikt, no to właśnie byłoby na zasadzie, że ogłosiliby nam manewry, a potem by okazało się, że to nie są manewry takie do końca, nie? No tak, to bo wiesz, bo łatwiej jest tych manewrów ukryć, powiem, manewry to manewry, nie? Tak. Wypływa nasza flota, tu bombowce, tak, i nagle nie wracają, tylko zrzucają faktycznie jakieś tam bomby, czy jakieś odpalają rakiety, nie? Ja jakoś tak, nie wiem, jestem spokojny o ten region. Na razie. No, mówi się, że do wyborów w Stanach Zjednoczonych raczej nic złego się nie powinno tutaj wydarzyć, chociaż rosyjska prasa cały czas się rozpisuje i tam szczególnie ta jedynka tam pokazuje i wtedy Chiny na ten Tajwan, a my tam... Tak, a my Europę i tu BRICS przejmuje walutę, coś tam, szmery, bajery. U Sołowiowa i tak. Simonian, oni tam lubią. I pan helikopter się rozbił. Tak, nie,
jakoś tak się, nie wiem, nie czuję obaw w związku z tymi No albo nie manewrami. mieszkasz ani na Tajwanie. Może, że daleko, ale no, kiedyś rozmawialiśmy też o tym i że ten status quo tak naprawdę jest na rękę tam wszystkim, oni sobie pokrzyczą, coś tam ale biznesy między sobą robią. No po co to utrudniać w tym momencie? Może wiesz, no nie czuję tego, aby miało się tam zaognić. Może się mylę, no ale to... No zobaczymy. Tak. Przejdźmy do sąsiada Chin, w sensie niedaleko, Indie. Odnotowują wspaniały rozkwit. Ty mówiłeś w zeszłym tygodniu troszeczkę o Indiach. No dużo mówiliśmy o Indiach do tej pory. Tak, i ja kolejną laurkę mam o Indiach. I to nie tak, że ambasador Indii się z nami skontaktował i zaproponował coś. Mecenat. Tak, jakiś mecenat. Niestety nie, ale zapraszamy. Jeżeli ambasador Indii nas ogląda, to czemu nie? Natomiast aktywność biznesowa w Indiach znacznie wzrosła w maju dzięki wsparciu dominującej branży usług. Indie wykazały również rekordowy wzrost eksportu i najszybszy wzrost liczby nowych miejsc pracy od prawie 18 lat. W maju złożony wskaźnik PMI odnotował trzeci najwyższy odczyt od blisko 14 lat, czemu towarzyszyło gwałtowne przyspieszenie w sektorze usług. Tak podał oddział HSBC w Indiach. Indeks PMI dla usług wzrósł w tym miesiącu do najwyższego od 4 miesięcy poziomu 61,4 punkta z 60,8 w kwietniu, a wstępny wskaźnik PMI dla przemysłu wykazał silny wzrost, choć nieco słabszy niż w zeszłym miesiącu, ale mimo wszystko 58,4 punkta. Ja powtórzę może dla osób, które nie wiedzą, czym jest PMI. Jest to subiektywny wskaźnik tworzony przez ankietowanie menadżerów do spraw zakupów w różnych sektorach gospodarki. Menadżerowie są pytani o ich oczekiwania dotyczące produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, zapasów i cen. Odpowiedzi te są następnie przeliczane na punkty i uśredniane, aby uzyskać wskaźnik PMI. Tu pyta się zatem o odczucia, nie do końca liczby. W Chinach czy Rosji bardzo często mamy wskaźnik PMI powyżej 50 punktów, bo taki menadżer ma z tyłu głowy, że lepiej może nie narzekać za bardzo. Ogólnie przyjmuje się, że wartość PMI powyżej 50 punktów oznacza wzrost gospodarczy, wartość poniżej oznacza spowolnienie gospodarcze. Jak widać w Indiach odczyty PMI usług powyżej 60, a przemysł niemal 60. Są to bardzo, bardzo wysokie odczyty. Aktualne dane z Polski z grudnia 2023 to mamy PMI przemysłowy 48, PMI usługowy 48,5, więc można sobie to tak porównać. A wracając do Indii, wysoki popyt był wspierany przez nowy biznes z branży usług, który rósł jak na drożdżach. Silny popyt międzynarodowy oznaczał, że ogólny eksport rósł w najszybszym tempie od 2014 roku. Po raz drugi w tym roku wzrost eksportu osiągnął nowy rekord. Indie wyraźnie złapały wiatr w żagle. Poprawiło to pewność siebie przedsiębiorców na nadchodzący rok, szczególnie w sektorze usług, gdzie były najlepsze odczyty od maja 2013. Optymizm wśród producentów był najwyższy od ponad 9 lat, a pozytywne nastroje potwierdziła poprawa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym i tu mamy najwyższe odczyty od 2006 roku. Miejsca pracy w usługach pojawiały się w najszybszym tempie od 21 miesięcy. No same pozytywne wiadomości. No, ja tak dorzucę, żeby nie było tak kolorowo. Odrobinkę, tak. Odrobinkę, czym żyją hinduskie media. Oczywiście oprócz wyborów, które będą trwały do końca kwietnia,
No zobaczymy, czy, no bo wiadomo kto wygra, natomiast zobaczymy z jaką po prostu przewagą, bo o to się... Wiesz, no jak tutaj... takie odczyty, no to kurczę, to rządzący powinni wygrać. No wygrają, tylko pytanie, czy będą mieli 2/3 mandatów, czy nie, bo chcą zmieniać Tam zmiana konstytucji. Natomiast Indie żyją falami upałów. Jeżeli ktoś nie wierzy w zmiany klimatyczne, może się przejechać do właśnie północno-zachodnich Indii. Mamy 47-48 stopni, a więc dosyć ciepło, natomiast na południu ulewy, a więc tam się w ogóle przetaczają różnego rodzaju... Kilka osób umarło też. Tak, bodajże 8 czy ileś. A w dużej mierze hinduskie media żyją wypadkiem samochodowym, w którym to było bodajże w Pune, gdzie sprawcą jest nieletni, 17-letni syn miejscowego dewelopera, który jechał Porsche Taycan, no i uderzył wiodący motocykl, zabił 2 osób, no i dosyć, że tak powiem, pobłażliwe traktowanie przez sąd, co pokazuje to, jak zawsze w Indiach jesteście i widzicie, bo to trudno nie zauważyć, dosyć silne rozwarstwienie, tak, dosyć dużą ilość po prostu bardzo biednych ludzi, no i już coraz większą ilość bogatych, a więc jeżeli mówimy o tych wzrostach różnego typu, no to nie rozkłada się to oczywiście równo. No nie. Jedni mają równo, inni mają coś innego. Tak, a więc o tym też należy pamiętać, kiedy omawiamy te kraje, te wzrosty. To nie jest tak jak w Europie, że w większości się żyje lepiej. Ale słuchaj, ale wiesz co, w Chinach było bardzo podobnie, że też i później ale nie aż tak. Dół. No okej. Nie, to rozwarstwienie, no zobaczymy jak będzie to w Indiach. Tu sprzyja jedna rzecz moim zdaniem, czyli przez ostatnie lata stabilność jednak polityczna. Możemy mówić, że ta demokracja jest ułomna, ale wiesz, nie ma jakichś krwawych przewrotów, jakichś zmian, jakichś rewolucji, jakichś zamieszek. Pamiętajmy, że to jest tak naprawdę kontynent, to jest bardzo duży kraj z dużą ilością języków, nacji, bo my postrzegamy Indię tak często monolitycznie, a to też jest, myślę, że błędne podejście. Tak. No i wiesz co, tam edukacja jest na w miarę wysokim poziomie, więc w tej warstwie, wiesz... Tak, jest wiele rzeczy, tak jak mówię, no z których natomiast są cały czas pewne problemy, które rząd będzie musiał i następni rządzący rozwiązywać, a te nierówności społeczne są jednym z nich, bo mogą doprowadzić do właśnie takich społecznych niepokojów, bo tak jak widzimy, no takie sytuacje powodują dosyć duże wrzenie części społeczeństwa. Ale jeżeli dół zacznie się podciągać, to ta masa ludzi, to wiesz, jakie tam wzrosty będą, jakie to będzie, wiesz, jaki to jest potencjał. Jeżeli będzie stabilność polityczna, bo tak jak mówisz, żeby ten dół się podciągnąć, to musisz mieć, wiesz, ustabilizowane, a jeżeli nagle, wiesz, będziesz miał różnego rodzaju znowu przewrót, rewoltę, czy cokolwiek innego, czy jakiś stan się zbuntuje, znaczy ja nie mówię, że tak będzie, nic takiego nie przewiduję obecnie, jeżeli chodzi o Indię, bo nic nie zapowiada, natomiast zawsze, kiedy masz duże rozwarstwienie, coraz więcej bogatych, a cały czas dużą ilość biednych, no to ci biedni mówią, patrzą, no ten ma taki, ja też chcę, nie? To najłatwiej zabrać, tak? Więc wiesz. Dobra, następny. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do Unii Europejskiej i Rosji. Rzadko bywa w globalu Rosja, natomiast myślę, że tutaj dosyć ważny temat, ponieważ Rosja grozi Unii Europejskiej pełnym odwetem w związku z planem konfiskaty aktywów. Mamy już podpisany dekret nawet Putina w tej sprawie i mamy wypowiedź z czwartku pani Marii Zacharowej, oczywiście z rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która powiedziała, że Unia Europejska odczuje w pełni rosyjski odwet w związku z planem wykorzystania dochodów zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Czyli
tu nie mówimy jeszcze o tej konfiskacie, ale o tej pomocy. Już jest groźba, że będzie pełny odwet. Tak, jeszcze nie wiemy, co oznacza, ale możemy się domyślać. Już niemieckie banki odczuły częściowo, a myślę, że z jednej strony brzmi to tak satyrycznie, ale z drugiej strony myślę, że pójdą pewne czyny. Jeżeli ktoś ma jakieś aktywa w Rosji, to myślę, że może zacząć się powoli niepokoić i pakować. Kraje Unii Europejskiej formalnie przyjęły plan wykorzystania nadzwyczajnych zysków z aktywów rosyjskiego banku centralnego zamrożonych w Unii Europejskiej na obronę Ukrainy, oznajmił we wtorek rząd belgijski. No i mamy odpowiedź Rosji. Rosja uważa takie działania za nielegalne, podważające fundamenty światowego systemu finansowego. Mówimy o kolejnej próbie legitymizacji kradzieży na szczeblu państwowym. Tak mówi Zacharowa, więc dosyć silne słowa. Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w czwartek, że unieruchomienie rosyjskich aktywów stanowią potencjalne źródło wsparcia dla Ukrainy do 2025 i później, a więc widzimy, że tutaj mamy taką sytuację, że Stany Zjednoczone chcą więcej, tak? Chcą więcej i chcą, my o tym mówiliśmy, przeznaczyć na pomoc Ukrainie przynajmniej 50 miliardów dolarów i tutaj rozpoczynają się negocjacje w tej sprawie wśród krajów G7, które dyskutują, jak najlepiej wykorzystać rosyjskie aktywa finansowe, które się tak szacuje, no to tam różnie 320, 300, 291 miliardów dolarów, natomiast większość z nich jest zamrożona w Europie, większość jest, mówiliśmy, w Euroclearze w Belgii, natomiast Stany Zjednoczone naciskają silnie na zwiększenie przyszłych dochodów z tych aktywów poprzez, i to jest ten najnowszy pomysł, emisję obligacji, co staje się coraz bardziej prawdopodobne i przyznanie Ukrainie pożyczki, która ma zapewnić 50 miliardów dolarów. No i w tej sprawie ma się pojawić właśnie też Zełenski, jeżeli chodzi o kolejne spotkanie we Włoszech. No i ma naciskać już tak chyba bezpośrednio na konkretnych przywódców. Tak, no będzie trudno. Jak będzie Zełenski, będzie trudno to negować. No ale oczywiście tu można powiedzieć, że mamy z jednej strony, tak można tak powiedzieć, tak, USA najbardziej radykalne zmiany, najlepiej zabrać wszystko. I z drugiej strony Niemcy najbardziej dogadajmy się jakoś, tak żeby Rosja nie ucierpiała i żebyśmy nie ucierpieli i nasze aktywa w Niemczech, bo nam w Rosji, bo nam zabierają teraz, tak, te aktywa i żeby też nie ucierpiały. No będzie trudno znaleźć oczywiście kompromis, chociaż no są już głosy, że Niemcy się zgodziły na te obligacje, no jest kwestia już tak naprawdę jak znaleźć jakieś ramy prawne do tego. Jak będzie ostatecznie, my tego nie wiemy, prognozuję, że coś się znajdzie, dlatego że administracji Bidena niesamowicie będzie zależeć na tym, żeby przed wyborami udzielić pożyczek, właśnie żeby to było szczególnie pożyczki, w obligacjach, które będą zabezpieczone rosyjskimi aktywami, taka dziwna forma, ale to mogłyby pomóc jemu, jeżeli chodzi o nadchodzące wybory. I Niemcy moim zdaniem zostaną w jakiś sposób spacyfikowane, a jeżeli nie zostaną, no to ja bym nawet zakładał, że mogłyby się pojawić wtedy sankcje na niemieckie firmy, które działają w Rosji. Ja chciałem to powiedzieć, że mają asa w rękawie właśnie i to dużego asa, ale mam do Ciebie pytanie, którego Ci wcześniej jeszcze nie zadałem. Rosjanie zagarniają ten majątek niemiecki, powiedzmy niemieckim bankom. No, włoskim też. Tam. No, ale dajmy na to niemieckim. Te banki na rynku niemieckim są w dużej części też z problemami. Czy to nie będzie jakaś szala, która może, wiesz, tą łódeczkę systemu finansowego w Niemczech wywrócić? Nie, znaczy Właściwie Amerykanie sankcjami mogą wywrócić łódeczkę, Rosjanie zabierając aktywa też mogą wywrócić tą łódeczkę.
Znaczy, Scholz jest na trochę chyboczący. Tak, znaczy on ogólnie jest chybotliwy, natomiast my mówiliśmy z Olą, tak? Ola mówiła, to zapraszam do tej dyskusji wczorajszej, bo myślę, że bardzo ciekawa. Moim zdaniem Amerykanie mają bardzo duży lewar i ja podkreślam, wybory w Stanach Zjednoczonych, Biden potrzebuje sukcesów na arenie tej zagranicznej. One oczywiście nie przesądzają, bo liczy się to, co jest w Stanach, no ale jak nie będzie sukcesów w Stanach, jakichś wielkich, w polityce wewnętrznej, nie uda się z tą granicą, nie uda się ograniczyć i tak dalej, no to coś na zewnątrz pasowałoby pokazać, a na pewno niewątpliwie taka konstrukcja, gdzie Ukraina dostaje z pieniędzy rosyjskich pomoc, no przed wyborców zostałaby i to też republikańskich uznana za duży sukces. Za twardą grę. Dobra. Twardą grę, no i nie podatnik amerykański, tylko podatnik rosyjski płaci za to, żeby go zutylizować. No tak, bardzo konstrukcja ciekawa. Ja na koniec przygotowałem troszeczkę lżejszy materiał, ale amerykański. I mam aferę dla ciebie. Amerykańską. Aferę biletową. Proszę. Słuchaj. Departament Sprawiedliwości USA pozwał w czwartek o ukaranie Live Nation Entertainment, twierdząc, że wielki organizator koncertów i jego dział Ticketmaster nielegalnie zawyżali ceny biletów na koncerty, szkodząc artystom i fanom. Według publikacji poświęconej branży muzycznej średnia cena biletu na jedną z tras koncertowych w Stanach wynosiła $122, gdzie w 2019 roku było to około $90. I oto kilka czynników, które powodują, że ceny biletów są tak wysokie. Prokurator generalny powiedział, Ticketmaster może nałożyć na fanów pozornie nieskończoną liczbę opłat i stosuje takie. Opłata za bilet, opłata za usługę, opłata za wygodę, opłata za gwarancję ceny, opłata za zamówienie, opłatę manipulacyjną i za przetwarzanie płatności. W pozwie zauważono, że opłaty uiszczane za kupno biletu średnio podnoszą cenę o 27%. Dodatkowo w przedsprzedaży na popularne koncerty, takie jak na przykład Taylor Swift czy Beyoncé, są często sprzedawane z wyprzedzeniem. No i tu profesjonalne koniki, bo tak chyba trzeba nazwać tych ludzi, kupują bilety na najgorętsze koncerty i podnoszą ceny. W jednym z raportów zarzucono Ticketmasterowi, że niedostatecznie zabezpiecza się przed tą praktyką. No i teraz kwestia jest taka, i to jest bardzo ciekawe, Live Nation odpowiada bezpośrednio i zarządza ponad 400 największymi artystami muzycznymi i kontroluje około 60% promocji koncertów w głównych salach koncertowych, brzmi troszeczkę jak monopol, jest właścicielem lub kontroluje ponad 265 sal koncertowych w Ameryce Północnej, a za pośrednictwem właśnie swojej firmy Ticketmaster kontroluje 80% lub więcej głównych biletów na koncerty w dużych salach w Ameryce. Dajcie znać, na jakim koncercie ostatnio byliście, ile płaciliście. Ja z tego co pamiętam, byłem w marcu, chyba przegląd piosenek takich z lat 80. się nazywał Różne Artystów. Płaciłem na dolary około $40, czyli chyba się opłacało porównując do Stanów Zjednoczonych. Jak widać, wymuszanie i afery nie tylko są domeną Rosji, chociaż tutaj troszeczkę inna skala, że na koncert trzeba zapłacić troszeczkę więcej. No, a ty się pochwal, gdzie byłeś na koncercie? Ja nie chodzę na koncerty, mnie nie stać. Okej. Bo pracuję cały czas i poświęcam się tutaj. A ja staram się troszeczkę jeszcze z życia mieć. Ja już stary jestem, wiesz, nie? Ty jesteś jeszcze młody, a więc musisz się Ale mogłeś iść na jakiś Rolling Stonesów czy coś, wiesz?
A, że tak. Taka szpila, że już w wieku jestem. Dziękuję. Ja akurat Rolling Stonesów lubię. No widzisz, trafiłem. Dobrze trafiłeś, tak? Uważam, że daję radę. Dajcie znać, czy byliście gdzieś, ile płaciliście za bilet, ile płacicie taniej w Polsce niż w Stanach. Pamiętajcie, pułap w Stanach średnio $120. Życzymy miłej soboty. Pamiętajcie o wieczorze. Tak. Liczymy na was. Damy koncert. Obiecujemy. Damy koncert. Będziecie zadowoleni. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.